Czy można jednym urządzeniem jednocześnie myć i dezynfekować klimatyzację? Zapraszam na recenzję parownicy Whipcool. Wszyscy doskonale wiemy, że poprawna praca klimatyzatora nie zależy jedynie od dobrze wykonanego montażu. Regularny serwis oraz czyszczenie urządzeń pozwala osiągnąć ich maksymalną wydajność oraz wydłuża żywotność takiego układu. Systematyczne czyszczenie jednostki wewnętrznej zapobiega rozwojowi pleśni, bakterii i grzybów niebezpiecznych dla naszego zdrowia. W dzisiejszym odcinku porównam dla Was dwa modele parownicy Whipcool. Model C30S oraz C35S. Urządzenia dla wielu Was już dobrze znane, znajdują szerokie zastosowanie w czyszczeniu różnego rodzaju powierzchni czy innych elementów, natomiast w naszej branży świetnie nadają się do mycia i dezynfekcji klimatyzacji. Funkcjonalność obydwu urządzeń jest bardzo zbliżona i omówimy to szerzej w dalszej części materiału, natomiast na pierwszy rzut oka możecie zobaczyć, że C35 jest większa i cięższa od swojej poprzedniczki, co może intuicyjnie sugerować, że jest wydajniejsza i faktycznie tak jest. Pistolety w obydwu myjkach są o różnej konstrukcji, ponieważ tutaj mamy przyłącze skręcane w modelu C30S i wszystkie elementy dostarczane wraz z urządzeniem będziemy przykręcać do pistoletu. Natomiast w C35S zastosowano tutaj szybkozłącze. Przyciski na pistolecie pozwalają zmienić tryby pracy oraz zatrzymać lub uruchomić urządzenie. Dodatkowo mamy tutaj latarkę, która pozwoli doświetlić gdzieś tam wnętrze klimatyzatora, żebyśmy mogli dojrzeć, czy faktycznie ten brud został już wyczyszczony, czy jeszcze nie. Poszerzyła się też ilość elementów, jakie dostajemy z urządzeniem. W C30S mieliśmy do dyspozycji lancę z elementem ruchomym, lancę kątową oraz szczoteczkę, którą zapinamy na adapter. I wszystkie te elementy, jak wspomniałem, dokręcamy do pistoletu. I tutaj przykładowo szczoteczka w taki sposób. W C35 mamy tutaj szybkozłączkę, więc w zestawie znajdują się też dysze i elementy, które spotkamy również w innych urządzeniach od Whipcoola. Na przykład mamy tutaj dyszę kątową, w szybki sposób dopinamy do pistoletu. Kolejną dyszę kątową o innym kącie rozpylania. Złączkę kątową, poprzednio była na lancy, tutaj jest osobno, ale możemy ją przedłużyć dzięki lancy, która już jest w urządzeniu załączona i również jest na szybko złącze. Dodatkowo otrzymujemy też szczoteczkę, która ma przyłącze również na szybko złącze. Przewody wyjściowe w obydwu urządzeniach mają taką samą długość, więc gdy urządzenie postawimy na podłodze, spokojnie dostaniemy na przykład do klimatyzacji kasetonowej zamontowanej w biurze. Cechą charakterystyczną obu urządzeń jest fakt, że nie mają one swojego zbiornika, więc muszą korzystać z zewnętrznego, więc jesteśmy zmuszeni doposażyć się właśnie w taki pojemnik lub wiaderko. Woda jest zasysana przez pompkę za pomocą tego węża. W C35 zastosowano większy kosz oraz większy przewód doprowadzający wodę, co przekłada się też na większą wydajność, ponieważ tutaj urządzenie osiąga 5 litrów na minutę w porównaniu do C30, która osiągała 3 litry na minutę. Producent zaleca stosowanie wody destylowanej, co eliminuje odkładanie się kamienia na grzałce i innych elementach. Niewskazane jest też stosowanie środków chemicznych do czyszczenia, aby nie wytrącały się na grzałce i nie uszkodziły podzespołów urządzenia. Jeżeli już w danym momencie nie mamy do dyspozycji wody destylowanej i stosujemy potocznie zwaną kranówkę, to warto od czasu do czasu wykonać odkamienienie urządzenia, aby opóźnić ten proces odsadzania się kamienia. Urządzenie Whipcool C30 oraz C35S pozwalają na mycie i dezynfekcję dzięki 4 głównym trybom pracy. Tryb parownicy, tryb wody ciepłej, tryb wody zimnej oraz tryb ozonowania. Wszystkie funkcje uruchamiamy z pozycji panelu.
I zobaczcie, tym przyciskiem przełączam się pomiędzy funkcjami. Tutaj aktualnie załączona jest funkcja pary. Teraz mamy funkcję dezynfekcji. Nie wspomniałem również, że urządzenie mamy możliwość tutaj czyszczenia pulsacyjnego, więc dosłownie to są takie strzały wody. Następnie czyszczenie wodą zimną, czyszczenie wodą ciepłą i wracamy na tryb parownicy. Kolejny przycisk to Start-Stop. Tutaj uruchamiamy pracę urządzenia. Tutaj, jak już mówiłem, mamy zmianę trybu pracy. Tym przyciskiem zmieniamy temperaturę wody w trybie gorącym, więc przejdziemy do niego. I dzięki temu możemy teraz zmieniać temperaturę wody. Tej funkcji niestety zabrakło w C35. Jeszcze nie powiedziałem Wam o pierwszym przycisku. Tutaj zmieniamy sobie ciśnienie pracy. Oraz w trybie parownicy możemy zmienić również częstotliwość pary. C35 jest też uboga w jedną funkcję, mianowicie nie mamy już tego przycisku i możemy jedynie zmieniać ciśnienie w trybie wody zimnej. Na ekranie pojawiają nam się dodatkowe komunikaty mówiące na przykład o przekroczeniu temperatury. Musimy wtedy odczekać 12-15 minut do wystudzenia grzałki oraz na bieżąco wyświetlana jest temperatura. Urządzenie generuje parę, która osiąga temperaturę oczywiście ponad 100 stopni Celsjusza i już sama w sobie pozwala na dezynfekcję, dzięki czemu stosowanie dodatkowych środków do dezynfekcji staje się po prostu zbędne. Jeżeli trafimy na serwis mocno zabrudzonej jednostki klimatyzacji i konieczne będzie naniesienie środka, bo sama woda może do czyszczenia nie wystarczyć, to do parownicy C30S możemy dokupić dedykowaną pianownicę, która jest kompatybilna z pistoletem. Z racji zastosowania tutaj właśnie tej szybkozłączki, niestety nie będziemy mogli jej podłączyć do C30. Pomimo iż C35 dysponuje mniejszą mocą na poziomie 2800 W, to w porównaniu do 3300 W w C30 ta pierwsza pozwala osiągnąć ciśnienie nawet do 30 bar w trybie pracy zimnej wody, co jest imponującą wartością jak na tak niepozorną myjkę. Ozonator ukryty w obudowie generuje ozon na poziomie 300 mg na godzinę. Wydobywa się tutaj z tej rurki, już Wam tutaj pokażę. I tutaj jest załączona rurka, którą możemy wprowadzić do układu, na przykład do wentylacji lub bezpośrednio do urządzenia w klimatyzacji i ten ozon będzie tam bezpośrednio dostarczany. W tym momencie na ekranie możecie zobaczyć szybkie podsumowanie najważniejszych parametrów urządzeń. To wszystko, co dziś dla Was przygotowałem. Jeżeli pominam jakieś istotne informacje, możecie zawsze sprawdzić je na naszej stronie lub w instrukcji obsługi. Coolmarket jest autoryzowanym dystrybutorem marki VIP-Cool w Polsce, dlatego już wkrótce na kanale pojawią się kolejne materiały, w których specjalnie dla Was zaprezentuję inne produkty tej marki. Cześć!